Marmorin Prestige Collection. Firma Marmorin stworzyła taką ekskluzywną linię kilku modeli umywalek i wanien tworzonych przez architektów dla architektów, czyli coś takiego właśnie top. I temat był zupełnie otwarty, tak? Mieliśmy właśnie jedną wannę, 3 umywalki. Każda z nich mi się z czymś skojarzyła. Miałem trochę czasu, żeby przemyśleć sobie sprawę. Dostałem katalog produktowy, pięknie wykonany, wszystkie parametry, tak jak oglądasz katalogi wszystkich innych produktów. Mówię sobie, co z tym zrobić? Największym wyzwaniem chyba była Jena, czyli ta wanna wielka, która sama w sobie wygląda jak jakiś, nie wiem, tulipan, coś gigantycznego. Zresztą widać to fajnie na zdjęciach. Wymyśliłem taką sytuację. Oczywiście ważne jest to, żeby znowu wrócić do mega punktu zapalnego, którym jest lokalizacja, gdzie to wszystko zrobić, nie? Mówię sobie, kurde, pałac, nie wiem, coś innego może. I finalnie przyszedł mi pomysł najbardziej oczywisty, obczaić, jak wygląda fabryka, jak wygląda to miejsce, gdzie powstają te produkty. I to się okazało strzał w dziesiątkę. Pojechałem w okolice Wschowy właśnie do fabryki Marmorin, gdzie no kurczę, był absolutnie mój świat. Tam były, wiecie, maszyneria, jakieś formy do tworzenia tych różnych wzorów, regały, konstrukcje stalowe, wiecie, wszystkie takie elementy, które znowu stanowiło o surowości, o czymś takim raczej, wiesz, ponurym i ciężkim. Znowu, co pozwala na skontrastowanie i wybicie jak gdyby tego piękna, które uosabia właśnie modelka, czy nasza bohaterka sesji. Po przedstawieniu koncepcji takich storyboardów, wiecie, storyboardy, jak wspomniałem, robię w bardzo prosty sposób. Foty telefonem, miejsca, które mi się podobają, obserwuję, w którym miejscu, o której godzinie, jakie jest światło. To jest też bardzo ważne, nie? Że o godzinie 9 rano w tym miejscu jest petarda, tak? A o 15 nie ma już nic, nie? Także trzeba to sprytnie zaplanować w swoim procesie dnia, żeby w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu się znaleźć. Oczywiście, jeżeli pracujesz ze światłem dziennym. Przy sztucznym jest zupełnie inna historia, możesz sobie tam potworzyć jak chcesz. Tutaj była taka sytuacja trochę mieszana. Dużo było sztucznego światła. Zwróćcie uwagę na to, że posługuje się jarzeniówkami, softboxami, z lampą halogenową. Takie proste oświetlenie, ale bardzo, bardzo, bardzo klimatyczne. Jena, duża wanna. Stwierdziłem, że ona jest tak duża, że może w niej się jak gdyby zmieścić, zanurzyć wręcz każda osoba, czyli potraktowałem to nie jako wannę, tylko jako taki obiekt, kielich, do którego można zostać opuszczonym wręcz tak uroczyście, nie? I stworzyłem z tego historię, gdzie modelka wisi podwieszona. Ja nie wiem, w ogóle mam taki fetysz na podwieszanie modelek w różnych sytuacjach. Jak tak patrzę wstecz, to mnóstwo jest takich przykładów w moim portfolio, gdzie można by zrobić tylko wystawę z wiszącymi modelkami na różne sposoby. Ale jest coś takiego no, eterycznego, magicznego, niepowtarzalnego w tym stanie nieważkości, nie? Dlatego poprosiłem firmę Marmorin, żeby mi pomogli skonstruować taką no, konstrukcję alpinistyczną wręcz, która pozwalałaby na to, żeby jeden z modeli przytrzymywał dziewczynę, która zostaje powolutku opuszczana nad wanną. Jako główne źródło światła służyła mi zwykła, techniczna, taka fabryczna jarzeniówka, która oświetlała, dawała taki snop światła, właśnie koncentrowała całą scenę na wannie i na dziewczynie, która opada nad nią. Adam Kruczek się niesamowitą taką inwencją twórczą wykazał, bo stworzył razem z Elą Maksimiuk, która też stylizowała razem z Adamem Kruczkiem tą sesję. No, stworzyli niesamowite stroje,
Zależało mi na tym, żeby ci statyści byli bardzo elegancko ubrani, muszka, smoking, ale też chciałem ich troszeczkę odrealnić w taki sposób, żeby oni nie byli rozpoznawalni jako konkretne osoby. W tym celu właśnie Adam stworzył, tylko było hasło maska, tak? Ja nie powiedziałem jaka, co, gdzie. I właśnie piękne maski z takiej masy papierowo jakiejś tam w miarę sztywnej stworzył Adam Kruczek, takie geometryczne maski, które się po prostu nakłada na siebie, fajnie to widać w filmie i oni dzięki temu byli obecni. Każdy ma tam swoją rolę i uwaga się na nich nie skupia w ogóle. Właśnie faceci bardzo często dopełniają ten kadr. Tak samo jak na klatce schodowej Noti, tak? Jest dwóch panów, którzy są mocnym elementem obrazu i tworzą tą historię. Bez nich nie byłoby tej historii, ale najważniejsza jest zawsze kobieta. Wymyśliłem sobie jeden kolejny kadr, który był taki, powiedzmy, odrealniony. Starałem się nie używać tych przedmiotów, jak do czego zostały stworzone. Czyli to nie były dla mnie umywalki, to były dzieła sztuki niezależne. Jeden z nich przypominał mi taką ażurową koronę, tak? Czyli jak gdyby coś, co można by nałożyć na głowę i z tego zrobić coś jako insygnia władzy, nie wiem, coś, czemu można by nadać właśnie takie szczególne znaczenie, nie? I tutaj to skojarzenie pozwoliło mi skonstruować znowu, tym razem nie podwiesiliśmy modelki, ale podwiesiliśmy ten nasz produkt, tak? Czyli umywalkę, która była elementem sceny koronacji modelki, tak? I żeby tą koronację jakoś tak osadzić w jakimś kontekście, żeby dać ten sygnał, że o co tu chodzi, prawda? Że nad laską wisi jakaś umywalka, a tu stoją jacyś kolesie, o co mu chodzi? Żeby to dopełnić właśnie przekazem, potrzebowałem miecz. Miecz, przy którym klęczy sobie modelka i po prostu czeka, aż ktoś jej nałoży na głowę nie wiem, tą element, jakiś dowód uznania, tak? No i tutaj pierwszym problemem było to, że ta umywalka była cholernie ciężka, nie do utrzymania przez człowieka. Dlatego znowu musieliśmy ją podwiesić, delikatnie zainstalować i de facto pod wiszącą umywalkę wkomponowaliśmy modelkę. Do tego doszli dwaj panowie w tych samych maskach, w tych strojach takich swoich eleganckich, ale jednak anonimowych. Oni trzymali z boku właśnie ten obiekt. No i całości dopełnił miecz, którego nie mogłem nigdzie znaleźć. Nie? Mówię sobie, kurde, antykwariaty, giełdy, staroci, szukałem, nic mi nie pasowało. Fantastyczni ludzie z Marmolinu postanowili go zrobić po prostu na potrzeby sesji. Ze stali został oczywiście symboliczny taki miecz, tak? Jako obiekt, jako taki artefakt preparowany, który idealnie pasował. Miałem w zanadrzu jakąś tam, nie wiem, szablę skądś tam wyciągniętą, ale ten miecz w tym miejscu zrobił absolutną robotę i dopełnił całego przekazu. Trzeci obiekt, który był przedmiotem mojej sesji, przypominał taką małą łupinkę. Nie? I to mi się skojarzyło z kołyską dla dziecka, z czymś takim bardzo delikatnym, z czymś zupełnie, nie wiem skąd mi się takie skojarzenia biorą. To chyba nawet Agata Polak, która była moją ówczesną agentką, to ona chyba mi nawet zasugerowała to skojarzenie. I faktycznie właśnie wyszło to fantastycznie, bo zrobiliśmy z tego taki portret maryjny troszkę, tak? Czyli nie ma tam dzieciątka, ale modelka nasza trzyma bardzo czule ten obiekt. Do tego Ela na hasło właśnie Maryjka stworzyła z Adamem Kruczkiem odpowiednią stylizację, która jak gdyby robi wrażenie takiej aureoli. Nie? I to wszystko, te małe elementy budują przekaz, który nie jest taki wprost, ale daje po prostu to wrażenie, na którym nam zależy, że stoi za tym jakaś historia, jakaś aura, jakieś coś, co właśnie rodzi w sobie pytanie, o co tu chodzi? Że jak gdyby, wiesz, nie musisz wprost na to odpowiadać, ale to czujesz. No i ostatni taki element, który też jest taki, kurczę, trochę kościelny, co by to dużo mówić, ale też inspiracja zaczerpnięta z filmu. Adwokat diabła
Al Pacino wchodzący do kościoła. Mój czwarty obiekt zdjęciowy, właśnie Flora, umywalka Flora, która troszeczkę mi przypominała pojemnik do wody święconej. Poprosiłem Kamilę, żeby odegrała tą sytuację niemalże filmową 1:1. Piękna stylizacja, znowu wszystko, w tej sesji wszystko było szyte. Nic nie było gotowe, nie? Jak gdyby wszystko było preparowane, ręcznie robione przez Elę i Adama, także ogromny szacun za to. I tak i tutaj Kamila po prostu stanęła za tą umywalką napełnioną wodą, gdzie jedynym wyzwaniem było to, jak oddać ten moment, gdzie właśnie ten żar się pięknie unosi, ten dymek, żeby go było ewidentnie widać, nie? To trzeba było fajnie poświecić, to znaczy, że oprócz przedniego światła potrzebna była kontra, która wydobędzie na ciemnym tle zarys tego dymu. Pytanie techniczne było, jak ten dym uzyskać, tak? I próby były różne. Widać na filmie też, że tam nawet palnikiem podgrzewaliśmy jakąś kawałek prętu czy rury, żeby go tam zamoczyć, żeby był ten efekt. Ale to wszystko nie dawało tej właściwej konsystencji, nie? Także tutaj finalnie zwyciężyła opcja z kadzidełkiem. Najzwyklejszym w świecie kadzidełkiem, które daje piękny dymek. Z papierosami próbowaliśmy, z innymi rzeczami, ale kadzidełko się świetnie sprawdziło i ono dało ten efekt, na którym nam zależało. Mała rzecz, prosta, kadzidełko za 2 zł. I dało radę. Także no, takie małe rzeczy warto mieć w głowie i chyba kluczowe jest to, żeby mieć ten obraz już w głowie, zanim naciśniesz spust migawki. Dzięki temu, czy to ekipa twoja produkcyjna, czy przyjaciele, czy klient może ci pomóc to przygotować, nie? Bo w momencie, gdybyśmy byli, nie wiem, właśnie 100 km od studia czy naszej bazy i stwierdzamy, dobra, zróbmy teraz sobie dymek z tego, no to byśmy nie mieli jak tego zrobić po prostu, bo tego nie mamy. A tutaj ważna jest właśnie ta wizja i jej konsekwentna realizacja. If you like this video, hit the like button, share it with your friends and stay connected with us by clicking the bell button with notifications. You can also find me on Instagram, Facebook, LinkedIn, where I organize special events, new releases and live broadcasts. Also, have a look at my online shop, szymonbrodziak.com, to discover more photographs in form of black and white posters and signed limited edition prints, perfect for your art collection that will keep you inspired. Thanks for watching. No chyba, że na koniec może zrobić może taką zbitkę 3 thanks for watching, taki wiesz, taki w formie żartu, żeby mieć taki dystans do siebie. Thanks for watching. Thanks for watching.